Dzisiejszy odcinek będzie o chyba największym fetyszu wszystkich fotografujących, o ostrości. Ileż to jest dyskusji o tym, jak obiektyw jest ostry, albo jakie piękne mydełko przedstawia w środku kadru, na krawędzi. Chyba nie ma bardziej popularnego tematu na grupach dyskusyjnych, Facebookach, forach i innych miejscach, gdzie rozmawia się o tym technicznym aspekcie fotografowania. Nie ma bardziej popularnego tematu niż właśnie ostrość. Ona przykrywa wszystko. Dziś będzie o ostrości fotografii krajobrazowej, o tym, jak ją uzyskać, o tym, jak jej nie popsuć, o tym, co ją determinuje i w końcu jak uzyskać taką hiper ostrość. I bynajmniej nie chodzi mi o hiperfokalną ostrość, ale jeszcze coś bardziej ostrego. A ja nazywam się Piotrek Trybalski, a to jest program Fotograf w podróży. Na początku spróbujmy sobie zdefiniować, czym jest ta ostrość. Na potrzeby naszego spotkania stwórzmy takie 3 definicje ostrości. Ostrość rozumiana tak literalnie, czyli ostrość, pochodna rozdzielczości, tak można powiedzieć. Ostrość, czyli wyrazistość obrazu. To, co na zdjęciu widzimy i wydaje nam się ostre, sprawia wrażenie ostre, jest ostre. Coś, co właśnie jest chyba najbardziej obleganym na grupach dyskusyjnych tematem. Ostrość możemy też rozumieć jako obraz ostry, bo nieporuszony. Poruszenie obrazu wynikające na przykład z nieostrożności, zbyt długiego czasu naświetlania i nieużywania statywu. Takie poruszenie wprowadza nieostrość i o tym dzisiaj też będzie, jak takich sytuacji unikać. I koniec końców trzecia definicja ostrości, czy też trzeci element ostrości to jest ostrość rozumiana jako przestrzeń, jako głębia ostrości, czyli obszar, gdzie zdjęcie zaczyna być ostre i miejsce, gdzie zdjęcie przestaje być ostre. Głębia ostrości, oczywiście wszyscy o tym wiemy, co ją determinuje, ale dzisiaj troszkę głębiej i troszkę bardziej praktycznie na temat głębi ostrości sobie porozmawiamy. Zacznijmy od warunków technicznych. Czym są warunki techniczne? Otóż, aby w fotografii krajobrazowej uzyskać ostre zdjęcie, najlepiej mieć aparat założony, zamocowany na statywie, ponieważ daje nam to możliwość fotografowania na dłuższych czasach naświetlania i to bez poruszania, czy też poruszenia takiego zestawu aparat, obiektyw, statyw. Oczywiście dobry statyw, stabilny statyw to nie jest temat na ten odcinek, ale tylko ten problem niestabilnych, lekkich, bo łatwo transportowych statywów poruszę. Jeżeli mamy aparat z długim obiektywem, teleobiektywem, jeżeli mamy ciężki zestaw fotograficzny, jeżeli fotografujemy w warunkach, w których grunt jest niestabilny, trawa albo stromo, albo przejeżdżają samochody, albo bardzo wieje wiatr, to taki słaby statyw nie przyda nam się tutaj za bardzo, prawie że do niczego. Druga sprawa to pasek od aparatu, który zazwyczaj w fotografii krajobrazowej ściągamy właśnie po to, żeby na przykład wiatr wiejący, poruszający tymże paskiem nam nie wprowadził zestawu w drganie i tym samym nie poruszył zestawem. Trzeci temat, czy też trzeci problem, który istnieje, to długie czasy naświetlania, czyli samowyzwalacz. Samowyzwalacz bądź wężyk spustowy, coś co pozwala nam bez dotykania aparatu zrobić zdjęcie, bo to dotknięcie często jakby determinuje ruch, delikatne poruszenie i co za tym idzie, tą nieostrość właśnie wynikającą z poruszenia. Oczywiście wężyk spustowy jest najlepszy, ale samowyzwalacz może tutaj być jakimś nazwijmy to zamiennikiem. Kolejna sprawa to już mam aparat postawiony na statywie, już mamy samowyzwalacz w ręce, to są filtry. Istnieje taka zasada, którą ja nazywam zasadą najsłabszego elementu zestawu optycznego, co oznacza nie mniej i nie więcej, a tyle, że
to, jaki najsłabszy element naszego układu optycznego będzie, taka będzie jakość naszego obrazu. Innymi słowy, jeżeli używamy złych filtrów, słabej jakości, plastikowych i zakręcamy je, czy też zakładamy je w holderze na obiektyw świetnej jakości, dający świetną rozdzielczość, efekt będzie tego taki, no, że to zdjęcie będzie tak słabe jak ten najsłabszy zestaw układu optycznego. Z drugiej strony, jeśli mamy obiektyw takiej sobie klasy i założymy na niego bardzo drogie filtry, no to też one nie poprawią jakości rozdzielczości tego obiektywu. Będzie to jakość taka, jaką ten ów obiektyw sobą przedstawia. Odradzam też zakładanie wielu filtrów, 3-4 filtrów. Im więcej filtrów mamy założone na obiektyw, tym jakość optyczna tego zestawu spada. No nie bez kozery, obiektywy zostały skonstruowane tak, jak zostały skonstruowane. Ja staram się nie fotografować z filtrami UV. Używam ich, jeżeli je używam, to używam je w fotografii cyfrowej wyłącznie jako taki atrakcyjny, bo przezroczyste zabezpieczenie soczewki filtra. Przed zdjęciami je po prostu sobie ściągam. Stabilizacja obrazu. Kolejna rzecz. Co powiecie na temat włączenia stabilizacji obrazu na statywie? Złapie się ktoś za głowę i powie: nie, przecież wszyscy mówią, że na statywie wyłączamy stabilizację. To wszystko zależy. To wszystko zależy od tego, czy nasz zestaw drży, czy nie drży. Jeżeli założycie sobie ciężki zestaw, są warunki, no takie powiedzmy sobie, czyli jakby ten zestaw może drżeć z różnych powodów. Polecam zrobić sobie zooma, dużego zooma, nawet nie obiektywem, tylko po prostu powiększyć obraz. Jeżeli ktoś ma bez lusterkowca, zrobi to bezproblemowo. Lusterkowcy muszą wyświetlić sobie na podglądzie Live View i powiększyć, żeby gdzieś tam w oddali zobaczyć element, jakieś światełko, cokolwiek. Jeżeli to delikatnie drży przy takim dużym powiększeniu, to znaczy, że swobodnie możemy zrobić zdjęcie z włączoną stabilizacją obrazu. Ja zawsze polecam zrobić sobie test. Zrobić takie samo zdjęcie przy takich samych parametrach z włączoną stabilizacją i z wyłączoną i później już na etapie obróbki w Lightroomie czy w czym tam kto obrabia, wybrać to, które jest najbardziej ostre. Ja używam włączonej stabilizacji w większości przypadków i mam dzięki temu bardziej ostre zdjęcia niż miałbym, gdyby ta stabilizacja włączona nie była. Tyle tytułem przydługiego wstępu tak zwanych warunków technicznych. Teraz przejdźmy do szczegółów, do elementów, które odpowiadają za to, żeby nasze zdjęcia krajobrazowe były ostre, jak Bóg przykazał. Zacznę od czegoś, nad czym pewnie mało kto się zastanawia, a zaznaczę ten temat tylko po to, żeby nie tyle co powiedzieć, ale żebyście zwracali trochę na to uwagę. W tym poradniku nie będę zbytnio wgłębiał się w szczegóły techniczne, imponował wiedzą na temat różnych rozwiązań elektroniczno-optycznych, które w naszym aparacie działają. Nie ma sensu i tak tego nie zapamiętacie, można sobie to doczytać. Będę akcentował rzeczy praktyczne. I taką praktyczną sprawą jest ISO naszego aparatu, ISO, czułość matrycy, którą sobie ustawimy. Jakiż ona ma związek z ostrością zdjęcia? Ano ma, ponieważ ostrość zdjęcia, wyostrzanie zdjęcia w postprodukcji w dużym stopniu skorelowane jest z czymś, co możemy nazwać zakresem tonalnym, czy też bardziej dynamiką tonalną, jaką reprezentuje matryca naszego aparatu. Wyobraźmy sobie, że mamy aparat, sprawdzamy sobie w parametrach matrycę naszego aparatu, chcemy sobie na przykład kupić taki aparat i tam jest napisane, że ta matryca dysponuje zakresem, dynamiką tonalną 14 EV. Co to oznacza? No to oznacza bardzo dużo, to znaczy, że 14 bitów na kolor, 14 bitów z zakresem tonalnym 14 bitów. To znaczy, że 14 bitów na kolor może nam ta matryca pokazać, co jest w kategoriach aparatów cyfrowych bardzo dużo. I tyle powinniśmy zapamiętać. 10 jest mniej, 14 jest dużo. Jeżeli taki zakres tonalny nasza matryca rejestruje, czyli zakres tonalny, czyli od całkowitych czerni aż po
hiperjasne obszary, to znaczy, że jest w stanie zapisać całe spektrum tonów. Jeżeli jest w stanie zapisać całe spektrum tonów, to jest szczególnie ważne dla tych, którzy obrabiają zdjęcia w palecie czarno-białej, to znaczy, że tych przejść tonalnych jest bardzo dużo. A ostrość jest niczym innym jak redukowaniem de facto przejść tonalnych. Mówię o tym w moim kursie Adobe, obróbki zdjęć w Adobe Lightroom, więc kto chętny, to tutaj, tu u góry, można sobie, tu u góry, tak? Tu u góry? Można sobie sprawdzić i zaznaczyć, dołączyć do kursu, ponieważ im więcej mamy tonów, tym jesteśmy w stanie wycisnąć z tej matrycy więcej szczegółów, a szczegóły to też jest element ostrości, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Kolejna sprawa, która determinuje ostrość zdjęcia, w szczególności fotografii krajobrazowej ma na to duży wpływ, to jest rozdzielczość obiektywu. Tu musimy troszeczkę wgłębić się w szczegóły, ale wydaje mi się, że będę w stanie je pokazać w taki sposób, żeby wszyscy to dobrze zrozumieli. Przyjmijmy takie założenie, znaczy to nie jest założenie, to jest fakt. Każdy obiektyw dysponuje różną rozdzielczością, co to oznacza, że jest w stanie zapisać mniej lub więcej szczegółów. Mało tego, ta umiejętność zapisywania szczegółów, rejestrowania szczegółów zmienia się wraz z przysłoną. Inna jest na przysłonie 2.8, inna jest na przysłonie 11. Mało tego, jeśli dysponujemy obiektywem, który jest obiektywem typu zoom, to zmienia się też jeszcze w poszczególnych ustawieniach zooma, czyli będzie inna ostrość naszego obiektywu przy przysłonie 2.8, jeżeli będzie to na przykład ogniskowa 24, a inna przy tej samej przysłonie przy ogniskowej 50. Skomplikuje trochę bardziej. Inna będzie w środku kadru, inna będzie na krawędzi kadru. Ale w tym momencie musimy przejść do szczegółów i do tabel, które to wszystko wyjaśnią. No dobrze, jesteśmy na stronie serwisu optyczne.pl, z którego bardzo często korzystam, decydując się na wybór jakiegoś obiektywu. I mamy taką tabelkę dla obiektywu, zresztą który posiadam, 14-30, tak, Nikon Z1430 z światłem 4. Zobaczcie ten wykres, bo on jest tutaj najważniejszy. Na dole mamy wartości przysłon. Na górze mamy taki parametr, który na potrzeby tego naszego dzisiejszego tutoriala nazwijmy rozdzielczością obiektywu. Im więcej, tym lepiej. To jest parametr, który pokazuje, ile linii na milimetr, par linii na milimetr jest w stanie zarejestrować nasz obiektyw. Robi się to w taki sposób, że obiektywem fotografuje się specjalny wzornik, gdzie te linie na milimetr są coraz gęstsze i z tego można wyczytać. Co można wyczytać? Tutaj mamy przysłony, tutaj mamy ogniskowe tego obiektywu, poszczególne 14, 22 i 30, bo wiadomo, że to zoom, kolorkami oznaczone, a tu mamy przysłony. No więc odczytujemy z tego tak, że przy przysłonie 4 dla ogniskowej 30 rozdzielczość jest taka, 40. Fatalna, absolutnie. Ale już dla ogniskowej 14 ta rozdzielczość wzrasta. Najlepsza jest dla ogniskowej 14 przy przysłonie 5,6. I to jest dla nas komunikat. Komunikat taki, który można sobie nawet zapisać dla poszczególnych obiektywów, mieć gdzieś to pod ręką w telefonie na przykład. Czyli wiemy, że ten obiektyw w środku kadru, bo to jest zdjęcie dla środka kadru, ma najlepszą rozdzielczość dla pary 14 mm i przysłona f5,6. Prawda? Kupując obiektyw, no musimy się nawet nie ale właśnie decydować na taką analizę i potem sprawdziwszy sobie, czy to są dobre parametry. Dobre parametry są generalnie powyżej 50, 60, powyżej 60, umówmy się. 90 to jest absolutna petarda. Zdarzają się obiektywy oczywiście, które mają 90. Co się dzieje tu? Zwróćcie uwagę. Co się dzieje tu? Zwróćcie uwagę.
To dla nas oznacza, że te przysłony, niezależnie od ogniskowej, dla tego obiektywu są absolutnie nieużywalne. Tutaj dochodzi do takiego spadku rozdzielczości wynikającego też z różnych zjawisk optycznych, między innymi z dyfrakcji fal. Mamy tutaj, może zmienię kolor, żeby to było jasne. Mamy tutaj też przy przysłonie 8 coś, co daje nam dużo do myślenia. Mianowicie daje nam do myślenia tyle, że przy tej przysłonie dla wszystkich w zasadzie ogniskowych rozdzielczość jest jakby stała, dosyć duża i tak naprawdę to jest użytkowa przysłona tego obiektywu. Czyli w krajobrazie starałbym się fotografować tym obiektywem w zasadzie wyłącznie na przysłonie 8. I to jest wiedza, którą można zdobyć chociażby analizując swoje własne obiektywy w serwisie optyczne.pl i spisując sobie tę informację, by mieć to pod ręką i wiedzieć to na przyszłość. Kolejny element, który odpowiada za ostrość, czy też jest elementem myślenia o ostrości w fotografii krajobrazowej, to głębia ostrości. Głębia ostrości rozumiana jako przestrzeń, w której obraz zarejestrowany jest ostry. Ta przestrzeń przed płaszczyzną obrazu jest uzależniona od kilku rzeczy. Jest uzależniona od tego, od punktu ostrzenia, czyli w którym miejscu ostrzymy. W fotografii krajobrazowej paradoksalnie jest to bardzo, bardzo ważne, czasami wręcz kluczowe do uzyskania dobrze wyostrzonego, w pełni wyostrzonego obrazu, czyli jakby największej głębi ostrości. Uzależniony jest od wartości przysłony i uzależniony jest od ogniskowej. Żeby to zrozumieć, też musimy się pochylić nad tak zwanym kalkulatorem głębi ostrości, ale na potrzeby, nim do tego kalkulatora sięgniemy, na potrzeby tej chwili chciałbym powiedzieć tylko tyle, że głębia ostrości dla tej samej przysłony różni się w zależności od tego, gdzie znajduje się punkt ostrzenia i jakiej ogniskowej używamy. Czyli stwierdzenie, że przysłona 11, taka często popularna, zresztą sam na kursach, na warsztatach o tym mówię, żeby ostrzyć przysłoną 11 w krajobrazie, bo ona zazwyczaj dla każdego obiektywu, jeżeli ktoś nie zna parametrów swojego obiektywu, o czym mówiłem przed chwilą, daje najlepszą rozdzielczość dla tego obiektywu, czyli obiektyw jest najbardziej ostry. To jest jeden powód, a drugi powód, że ta przysłona daje też bardzo dużą głębię ostrości, a przy odpowiednich warunkach, ustawieniach jest w stanie dać nam ostrość wręcz hiper, czyli tak zwaną ostrość hiperfokalną. Ale pochylmy się nad kalkulatorem głębi ostrości. Mamy kalkulator głębi ostrości, który pozwala nam wyliczyć matematycznie parametry ostrości, głębi ostrości przestrzeni, która przed płaszczyzną obrazu będzie ostra, bądź nie będzie. Wybraliśmy tutaj pełną klatkę dla Nikona pełnoklatkowego, w tym przypadku ogniskowa 17. Wybraliśmy przysłonę 2,8. Ustawiliśmy punkt ostrzenia w odległości 2 metrów. Kalkulujemy i co dostajemy? Dostajemy tak, może tutaj na obrazku wizualnym. Tu mamy dystans ostrzenia, czyli ustawiliśmy sobie ostrzenie na to drzewko w odległości 2 metrów. Ostrość zaczyna nam się w odległości 1,26 metrów i kończy nam się w odległości 4,79 metrów. Łatwo z tego, też prawie łatwo z tego wyliczyć, że ostrość przed punktem ostrzenia, powiedzmy tu jest ten punkt ostrzenia, układa się w proporcji 1/3 i 2/3. To jest ważne, żeby zapamiętać, a dlaczego, to o tym za chwilę opowiem. No dobrze, a co się stanie, jeśli w tej sytuacji, a może to wyczyścimy, damy przysłonę 11, taką przysłonę, którą standardowo, prawie standardowo stosujemy. No więc w momencie, kiedy zmieniliśmy na przysłonę 11, ostrzymy dalej na 2 metrach,
ostrość zaczyna nam się w odległości 0,6 metrów i kończy w nieskończoności. Nieskończoności, co oznacza, że tak naprawdę ostrząc 2 metry przed nosem przy przysłonie 11 i ogniskowej 17 mamy obraz ostry od 0,6 metra aż po nieskończoność. A co by się stało, gdybyśmy zmienili jeden parametr i przysłonę zmienili na 8? Zwróćcie uwagę, że znów mamy nieskończoność, troszeczkę dalej zaczyna nam się ostrość, ale my ustawiliśmy ostrość na 2 metry. Morał z tego jest taki, że jeżeli wiemy, że nasz obiektyw ostrzy najlepiej przy przysłonie 8, nie ustawiajmy przysłony 11, bo mamy dokładnie praktycznie tą samą głębię ostrości, zakładając, że nic na pierwszym planie nie ma takiego, że na tej przestrzeni między 0,76 m a 0,6 przy przysłonie 11 nam umknie ważnego, tylko ten pierwszy plan jest do tych 2 metrów w miarę czysty, że nic sobie tam nie rozmyjemy nieostrością, powiedzmy. W tym przypadku przy przysłonie 8 mamy po prostu pełną głębię ostrości. Ale możemy jeszcze uzyskać tak zwaną ostrość hiperfokalną. Ten kalkulator w sposób automatyczny wylicza ostrość hiperfokalną. Zwróćcie uwagę, tutaj na dole. Jeżeli ustawimy ostrość przy tych samych parametrach nie na 2 metry, ale na 1,22 m, to w połowie tej odległości, czyli 0,61 cm zacznie się ostrość i ta ostrość pójdzie nam już w nieskończoność. Będzie aż po koniec świata. Prawda? Proste rozwiązanie, które daje nam wiedzę, jak ustawiać ostrość. I teraz ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. Teleobiektywy. Wyobraźmy sobie, że mamy dokładnie tę samą sytuację. Użyjemy teleobiektywu 200 mm, przysłonę 11, prawda? Ustawiliśmy w odległości 2 metrów ostrość od płaszczyzny obrazu. I co nam się pojawiło? Ano, pojawiła nam się taka informacja, bardzo wesoła, rzekłbym, że głębia ostrości to jest, jeżeli dobrze liczę, może nawet gdybyśmy sobie, tutaj centymetr ustawili, to będzie lepiej, bo będzie łatwiej to patrzeć, że głębia ostrości jest 6 cm. Prawda? A jeżeli ten zakres, odległość, w której ostrzymy, zmienimy na 200 metrów, to okazuje się, że ostrość zaczyna się na 74 metrach i kończy na nieskończoności. To teraz zróbmy jeszcze jedną zmianę i ustawmy przysłonę 8. Co mamy? Zaczyna się na 91 metrach ostrość i kończy na nieskończoności. Czyli de facto nie musimy używać ogniskowej 11, żeby uzyskać ten sam efekt. Ale morał jest taki, że możemy sobie otworzyć przysłonę, innymi słowy skrócić czas naświetlania, co dla długich obiektywów może mieć znaczenie, chociażby ze względu na małą ilość światła, ciężki zestaw stojący na statywie i możliwość poruszenia i tym samym uzyskania nieostrości wynikającej z rozmycia obrazu. A cóż jest o co chodzi w tych specyficznych sytuacjach? To jest zdjęcie właśnie obrazujące specyficzną sytuację, ponieważ ostrość tutaj, na tym zdjęciu, została ustawiona tutaj, w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. I to jest to myślenie o 1/3 wysokości. To, co pokazywałem przed chwilą na kalkulatorze głębi ostrości. 1/3 tutaj. 1/3.
prawda? A 2/3 nam zostają tutaj. Takie ustawienie, to jest przysłona 11, daje nam w zasadzie pewność tego, że całe zdjęcie będzie ostre. Jeżeli sobie teraz, żeby nie być gołosłownym, powiększymy i zerkniemy tutaj, prawda, to widać, że tu jest ostrość. Ona się zaczyna tutaj, jest praktycznie przez cały obraz, aż po tam końcówki. To jest oczywiście parę kilometrów odległości, ale mimo wszystko widać, że zdjęcie jest ostre. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku tego zdjęcia, gdzie tutaj przysłona 8, bardzo wiało, aparaty na statywie hulały jak coś, więc trzeba było troszeczkę zyskać na czasie. Tutaj ten czas 1/160 sekundy udało się wykręcić, prawda? Ostrość była ustawiona tutaj, ostro tam na końcu, to już jest kilkanaście kilometrów ostro. Wszystko jest ostre. Oczywiście mógłbym tutaj ustawić odległość hiperfokalną i uzyskać tę ostrość jeszcze lepszą, jeszcze głębszą, ale nie miałem tej potrzeby. Będąc w tym miejscu, muszę powiedzieć o technice, rozwiązaniu, które daje nam możliwość uzyskania ostrości absolutnej. Jest to technika trickowa i nazywa się focus stackingiem. Focus stacking polega na tym, że robimy sekwencję zdjęć, tak jak troszeczkę w przypadku zdjęć do HDR-a, gdzie robimy zdjęcia o różnej ekspozycji, od ciemnego do jasnego, naświetlonych tak, żeby uzyskać szerszy zakres tonalny, niż pozwala nam to zobaczyć matryca aparatu, czy też zarejestrować matrycę aparatu. W tym przypadku robimy sekwencję zdjęć, na której to sekwencji zdjęć ustawiamy ostrość od pierwszego planu, tutaj zaraz, gdzieś tu bliżej, tutaj i na backgroundzie, że tak powiem. Całość tej techniki omawiam na moim kursie zaawansowanym Adobe Lightroom. Ja teraz wyciągam rączkę i tak wciągam ten kurs na dół. Możecie sobie zobaczyć, zerknąć. Jest cała lekcja na ten temat, więc nie będę pokazywał technicznych aspektów tego rozwiązania, a tutaj tylko pokażę, jaki to jest efekt działania. No więc tak. Zróbmy sobie taką rzecz. O, proszę. Jak widać, to jest zdjęcie pierwsze i tutaj ostrość jest na listku, a na zdjęciu drugim, jak widać, ostrość jest już tutaj troszeczkę wyżej, prawda? I teraz trzecie zdjęcie. Tutaj ostrość jest jeszcze wyżej. Się doczytuje. No, prawda? Widać, że tutaj jest nieostre, a tutaj jest ostre. I czwarte zdjęcie, też porównujemy je do pierwszego cały czas, gdzie widać, że zwrotnie mi się kandydat. Prawda? Widać, że to jest pierwsze. Tutaj jest nieostrość na backgroundzie, a tutaj jest ostrość już na backgroundzie piękna. Tak? Ale za to w tym pierwszym zdjęciu w ogóle nie ma ostrości na pierwszym planie tutaj na listku. Jaki jest efekt tego działania? Efekt tego działania to jest zdjęcie już preparowane specjalnie w Photoshopie, specjalną metodą, tak jak wspomniałem, pokazuję ją na kursie, gdzie ostrość jest na pierwszym planie, przez całe zdjęcie, aż po background. Jest to ostrość absolutna. Ten focus stacking jest najlepszą metodą, jeśli chcemy z jakiegoś powodu uzyskać taką pełną ostrość, jeśli nie chcemy w ogóle tutaj bawić się, a w przypadku tej fotografii nie ma to zbytniego sensu ostrością selektywną nastawiać tę ostrość na jakiś element, spłycać głębię ostrości po to, żeby uzyskać jakiś element, który miałby być, którym ostrość miałaby zwrócić uwagę widza naszego zdjęcia, więc tutaj nie musimy takich akcji robić, mamy ostrość pełną.
To byłoby na tyle. Udało mi się omówić główne i chyba najważniejsze elementy składające się na to, żeby mieć ostre zdjęcia krajobrazowe. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to bardzo zapraszam serdecznie. Tutaj na dole można dać łapkę do góry, można subskrybować, można zaznaczyć dzwoneczek, żeby nie uciekło. Zapraszam też na kursy do mojej Akademii Fotografowania Podróży i na plenery, warsztaty i fotowyprawy, które organizuję i prowadzę. Do zobaczenia.